Star Venture to komediowy komiks science fiction wykonany podczas 5. roku studiów w pracowni gier i komiksów. Jednym z podstawowych założeń świata przedstawionego jest teoria, że życie rozwinęło się wyłącznie na Ziemi. Podróże kosmiczne nie mają większego zastosowania, istnieją za to podróże międzywymiarowe. Głównym bohaterem, czy raczej antybohaterem komiksu jest Virlandil, na oko 20-paroletni oportunista, który za bardzo nie wie, czego chce w życiu. Nie spieszy mu się iść w ślady starszego brata, Arenchiana, który ciężko pracuje w fabryce. Virlandil woli liczyć na łód szczęścia w loteriach, co pewnego dnia procentuje, jednak nie do końca w taki sposób, jakby tego oczekiwał. Zostaje wciągnięty w międzywymiarową przygodę. Dostaje propozycję pracy w tajemniczej firmie Starco, która na pozór obiecuje wielkie, szybkie pieniądze. Nie mówi jednak, jaką cenę trzeba będzie za to zapłacić. Zachęcony bliskim sukcesem wsiada do specjalnego promu, w którym podczas podróży następuje wybuch. Virlandil wychodzi cało, ale zostaje wyrzucony na pustynię w obcym dla niego świecie. Wspomniany w komiksie 4. wymiar nie jest wyłącznie czasem. To kolejny wymiar przestrzenny, którego jednak my, jako istoty trójwymiarowe, nie możemy w pełni doświadczyć. Podobnie jak byty jednowymiarowe widzą tylko fragment bytów dwuwymiarowych, a te dwuwymiarowe dostrzegają jedynie kawałek trójwymiarowych. Wracając do 4. wymiaru. Nie jest nam dane go w pełni zobaczyć, ale możemy za to w niego ingerować, co z powodzeniem robi przedstawiona w komiksie firma Star Corporation. Dzięki wynalezionej przez nich technologii Iskry wprowadzili monopol we wszystkich dziedzinach gospodarki na swojej oryginalnej planecie, Ziemi Zero, i zaczęli mieszać się w sprawy innych ziem. Iskra to kolejne z podstawowych założeń świata przedstawionego. Jest zbiorem ludzkich ambicji, kreatywności i ogólnie rzecz biorąc siły twórczej, która na potrzeby firmy zostaje wysysana z ludzi i przerabiana na paliwo. Pomyślałam, że skoro pojedynczy człowiek jest w stanie myśleć abstrakcyjnie i wychodzić wyobraźnią ponad własne ciało i fizyczne możliwości, to zbiorcza kreatywność wielu ludzi byłaby tak silna, że mogłaby zaingerować w 4. wymiar. Starco reklamuje wysysanie iskry jako coś opłacalnego. Oferuje mieszkańcom Ziemi Zero dogodne życie w zamian za oddanie swojej kreatywności, wyobraźni i ambicji życiowych. Ludzie pozbawieni iskry stają się nijacy, skupieni wyłącznie na ślepej konsumpcji i dobrach materialnych. W pewnym sensie zatracają to, co czyniło z nich niezależnych i twórczych ludzi. Zależało mi na przedstawieniu historii, która pomimo swojego absurdu i fikcyjności zahacza o problemy, z jakimi mierzymy się w prawdziwym świecie. Mam na myśli spłycenie naszych pragnień i wartości do wszechobecnej konsumpcji, napędzającej zyski wielkich korporacji. Zatracenie się na rzecz fałszywych obietnic szczęścia i niezdrowy popyt na przedmioty, których nie potrzebujemy, a przede wszystkim niekończący się pośpiech. Komiks wykonałam łącząc techniki tradycyjne z komputerowymi. Na początku, po napisaniu scenariusza, szkicowałam każdą stronę, by rozmieścić ułożenie paneli, dymków i zaplanować kompozycję. Potem kolorowym ołówkiem nanosiłam całość na techniczny papier w formacie A3. Często dla większej dynamiki i zrozumienia ruchu nagrywałam siebie podczas wykonywania różnych póz, które potem służyły mi do lepszego odzwierciedlenia danej postaci w ramce. Gdy szkic był już gotowy, nanosiłam kontury. Używałam w tym celu małego pędzelka i tuszu, by mieć kontrolę nad grubością linii, ale też dla nadania jej większej plastyczności. Całe szczęście udało mi się uniknąć wielkich kleksów, które wymagałyby ode mnie ponownego szkicowania strony. Mniejsze błędy nie były problemem. Zakrywałam je od razu korektorem, albo po zeskanowaniu czyściłam i kolorowałam bezpośrednio w programie graficznym Photoshop. Fonty, zwykły i robotyczny, które występują w moim komiksie, zaprojektowałam w programie FontLab, imitując własne pismo. Ułatwiło mi to nanoszenie zmian w tekście. Fabuła Star Venture ewoluowała. Z początkowo długiej, wielowątkowej historii pełnej dramatyzmu zmieniła się w formę bardziej komediową. Obecnie planuję kolejną część komiksu, w której opowiem o dalszych losach bohatera i odkryję kilka kolejnych tajemnic firmy Starco.